Zeit für richtig hältst. Товарищи, рабочая крестьянская революция. My w Polsce nie znamy pojęcia pokoju za wszelką cenę. Międzywojnie. Kanał historyczny. Bereza Kartuska. Miejsce odosobnienia czy polski obóz koncentracyjny? W jaki sposób na decyzję o powstaniu Berezy Kartuskiej wpłynęła wizyta Józefa Goebbelsa? Kto trafiał do Berezy Kartuskiej? Jakie konsekwencje mogły spotkać tych nieszczęśników? Dlaczego jako pierwsi trafiali tam przeciwnicy polityczni, mimo że powodem do powołania Berezy Kartuskiej był zamach na ministra Pierackiego dokonany przez ukraińskich nacjonalistów? O tym porozmawiamy sobie w dzisiejszym odcinku kanału Międzywojnie. Zapraszamy. Witam wszystkich Państwa na kanale Międzywojnie. Na początku serdecznie polecamy się. Jeżeli ktoś z Państwa chciałby poprzeć naszą działalność poprzez Buy Coffee, to można wpłacać. Link jest w opisie tego filmu. Też dziękujemy serdecznie za wszystkim wpłacającym, ale już wracając do sedna, w tym razem poruszymy temat z, można powiedzieć, połowy lat 30., II Rzeczpospolita, oraz można powiedzieć, że pewnego rodzaju skaza na pancerzu, jeżeli chodzi o rządy sanacyjne, o rządy Piłsudskiego, mianowicie to miejsce odosobnienia w Berezie Kartuskiej. I Stanisław, jakbyś mógł wytłumaczyć, czym było to miejsce odosobnienia, kiedy powstało, jakbyś mógł nam przybliżyć po prostu fakt powstania tego miejsca. No tak, zaczniemy od takich suchych faktów, więc miejsce odosobnienia, tak zwane miejsce odosobnienia w Berezie Kartuskiej, to był specjalny obóz przymusowej izolacji politycznej oponentów władz II RP. Funkcjonował w latach 1934 do 1939, więc aż do upadku II Rzeczpospolitej. Oficjalnie powołany został 12 lipca 1934 roku na mocy rozporządzenia prezydenta Ignacego Mościckiego z 17 czerwca 1934 roku dotyczącego osób zagrażających bezpieczeństwu, spokojowi i porządkowi publicznemu. To tak nazwane eufemistycznie miejsce odosobnienia, to był obóz pracy przymusowej i izolacji, taki obóz, można powiedzieć, resocjalizacji, utworzony przede wszystkim dla zwalczania przeciwników politycznych sanacji, czyli komunistów, narodowców, działaczy lewicowych, ale też do zwalczania osób rzeczywiście zagrażających porządkowi publicznemu, czyli na przykład nacjonalistów ukraińskich, groźnych przestępców, ale też na przykład komunistów będących na żołdzie radzieckim, różnych przedstawicieli właśnie takich agenturze komunistycznej, więc to miało takie dwojakie zastosowanie. Osadzeni trafiali tam na podstawie decyzji administracyjnej, bez żadnego procesu sądowego i tym samym możliwości odwołania się od decyzji sądu. I to miejsce stało się takim emblematem represji politycznej II Rzeczpospolitej i jednocześnie narzędziem eliminacji wpływów przeciwników władz sanacyjnych. Traktowano tam więźniów fatalnie, zastraszano ich, łamano psychikę, nadużycia były na porządku dziennym, stosowano też tortury, bicie, poniżanie. Natomiast wszystko to stało się później bardzo wygodnym pretekstem do oczerniania II Rzeczpospolitej przez komunistów po 1945 roku, no bo ta Bereza była faktem. No tak, można powiedzieć, że nawet w niektórych filmach po 1945 roku, jakie powstawały, to były odniesienia właśnie do tej Berezy Kartuskiej. A jakbyś mógł przybliżyć tą bezpośrednią przyczynę utworzenia tego obozu, co prawda już zdradziłeś pewien sekret związany z tym, ale jakbyś mógł opowiedzieć o całej tej dość ciekawej, ale też brutalnej historii związanej właśnie z wydarzeniem, które pchnęło sanację do tego, żeby założyć ten obóz. No właśnie, jest to bardzo ciekawe, ponieważ wydarzenie formalne, ten punkt zero, od którego się wszystko zaczęło, nastąpiło 15 czerwca 1934 roku. To był zamach na ministra spraw wewnętrznych Bronisława Pierackiego.
No, wiemy, że ten zamach został dokonany w Warszawie niezwykle zuchwały przez członka Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów, w skrócie OUN. Ten zamach został dokonany przed wejściem do klubu towarzyskiego przy ulicy Foksal o godzinie 15:40. Minister Pieracki zazwyczaj tam bywał, poruszał się bez ochrony, no został zastrzelony przez niejakiego Hrychoria Maciejkę, członka OUN, który oddał 3 celne strzały w tył głowy ministra z bliskiej odległości, po czym zbiegł. Pieracki zmarł tego samego dnia w szpitalu ujazdowskim, nie odzyskawszy przytomności. Co prawda, tak jak wspomniałem, za zamachem stała Organizacja Ukraińskich Nacjonalistów, kierowana bezpośrednio wówczas przez Stepana Banderę. To zabójstwo było odpowiedzią na masowe aresztowania dokonane przez polskie władze po nieudanym napadzie nacjonalistów ukraińskich na pocztę w Gródku Jagiellońskim. I ta decyzja też była o tym zamachu była sprowokowana kontekstem politycznym, czyli próbami porozumienia się ministra Pierackiego z umiarkowanymi grupami ukraińskich patriotów mieszkających w Polsce, co zdaniem nacjonalistów, tych radykałów, zagrażało właśnie ich konfrontacyjnej polityce. Natomiast te fakty, jeśli chodzi o sprawstwo, nie od razu były znane i wiadome, tak jak powiedzieliśmy, sprawca od razu zbiegł. To były tylko poszlaki, nie było pewności co do tego, a od razu zaczęły się spekulacje na łamach prasy i uwaga, te spekulacje zaczęły dotykać przeciwników politycznych, a więc obozu narodowo-radykalnego nacjonalistów, polskich nacjonalistów. 2 dni po zabójstwie 17 czerwca 1934 prezydent Ignacy Mościcki wydał rozporządzenie w sprawie osób zagrażających bezpieczeństwu, spokojowi i porządkowi publicznemu. No, formalnie on to wydał, ale jak mówiliśmy w jednym z poprzednich odcinków, on był tylko takim narzędziem decyzyjnym w rękach Piłsudskiego, czyli pomysłodawcą utworzenia Berezy Kartuskiej był premier Leon Kozłowski, a akceptował ten pomysł osobiście Józef Piłsudski. Na podstawie tego dekretu w ciągu kilku tygodni utworzono ten obóz w Berezie Kartuskiej, gdzie w trybie administracyjnym bez wyroku sądowego kierowano przeciwników polityki państwowej i w pierwszej kolejności, z racji tego, że podejrzenia o ten zamach padły na działaczy obozu narodowego radykalnego, trafiło tam już 600 osób i właściwie działacze ONR-u zalubili to więzienie jako pierwsi. Wkrótce za nimi do obozu zaczęli trafiać też inni, a mianowicie ludowcy, czyli przedstawiciele PSL-u, socjaliści też z partii Piłsudskiego, którzy byli już wobec niego krytyczni, więc dawni koledzy, no i oczywiście komuniści z Komunistycznej Partii Polskiej. Więc można powiedzieć, że stał się on miejscem odosobnienia przede wszystkim dla przeciwników sanacji. No, mamy tutaj do czynienia też z pewnym tak zwanym wątkiem niemieckim, ponieważ obóz w Berezie Kartuskiej powstał krótko po wizycie samego Józefa Goebbelsa w Polsce i czy on był wzorowany na niemieckim osiągnięciu, w cudzysłowie oczywiście, czyli na obozie w Dachau? No właśnie, to jest bardzo ciekawa sprawa, bo współcześnie mówi się często o polskich obozach koncentracyjnych. Jest to takie dość podłe określenie zakłamujące historię w związku z lokalizacją geograficzną niemieckich obozów koncentracyjnych. Natomiast w tym wypadku, no niestety, jest taka dziwna koincydencja czasowa, ponieważ wtedy, kiedy doszło do tego, mniej więcej w tym samym okresie, w którym doszło do tego zamachu, to w tym samym roku doszło do polepszenia stosunków dyplomatycznych, poprawy stosunków dyplomatycznych między Polską a Niemcami, wówczas już III Rzeszą. W czerwcu 1934 roku do Polski przybywa minister propagandy Rzeszy Józef Goebbels. Towarzyszył mu też Hermann Göring i podczas oficjalnych spotkań i rautów, ale także takich prelekcji, niemieccy politycy przedstawili obozy koncentracyjne
w tym przede wszystkim obóz Dachau, założony już w marcu 1933 roku, jako skuteczne narzędzie resocjalizacji i zastraszania przeciwników politycznych. I teraz uwaga ważna, bo te obozy koncentracyjne niemieckie wówczas na terenie Niemiec to nie miały wiele wspólnego z tym, co dzisiaj się pojmuje pod pojęciem obozu. To nie były obozy masowej zagłady. To rzeczywiście były takie obozy reedukacyjne, z którymi mamy do czynienia teraz nawet współcześnie w wielu państwach totalitarnych, czy takich autorytarnych, jak gdzieś tam w Rosji, w Chinach, na Białorusi. To były takie łagry, gdzie stosowano rzeczywiście bardzo brutalne kary i trafiali tam na początku przeciwnicy polityczni. No, w Dachau, owszem, do Dachau trafiało wielu Żydów, ale to przede wszystkim były osoby na początku kierowane tam przede wszystkim ze względu na sprawy polityczne. Jeśli Państwo prześledzą nasze poprzednie nagrania, to na przykład te słynne rewolucje komunistyczne w Monachium, to wszystkie te osoby, które przeżyły tą rewolucję komunistyczną, na przykład taki Erich Mühsam, to on trafił właśnie do Dachau, czyli działacze komunistyczni, wywrotowcy, anarchiści, generalnie wrogowie narodowego socjalizmu. I w ten sposób właśnie ten obóz został rozreklamowany w Polsce. Spotkało się to z dużym zainteresowaniem kół politycznym, przede wszystkim premiera Leona Kozłowskiego, który przekazał to marszałkowi Piłsudskiemu, co przyspieszyło decyzję o stworzeniu w Polsce podobnego ośrodka. I tu uwaga, ten zamach zatem ukraińskiego nacjonalisty, można powiedzieć, że on nie zaważył o decyzji stworzenia tego obozu, tylko on po prostu przypieczętował to. Był takim, no po prostu przypadek spowodował to, że władza uzyskała pretekst do założenia tego obozu, ale plany już powstały widocznie wcześniej. I teraz tak, w strukturze administracyjnej, metodach izolacji i sposobach karania więźniów widać rzeczywiście spore podobieństwa do ówczesnego Dachau, od surowych kar fizycznych po cele barakowe i przymusową pracę. I według części badaczy Bereza Kartuska była polskim obozem koncentracyjnym w tym rozumieniu, właśnie jak Dachau, czyli wzorowana bezpośrednio na niemieckim KL Dachau, zwłaszcza w zakresie terroryzowania i zastraszania więźniów politycznych. Inne źródła podkreślają też wpływy niemieckie, ale też włoskie, faszystowskie oraz sowieckie łagry OGPU, ale tak naprawdę największy wpływ widać właśnie w Dachau. I podkreślane jest oczywiście to też, że ten obóz w Berezie nie dążył w żadnym wypadku do eksterminacji więźniów, jak tu miał oczywiście powszechnie miejsce w obozach śmierci niemieckich, lecz rzeczywiście do ich izolacji i zastraszenia, co odpowiadało temu bardzo pierwotnemu zadaniu Dachau jeszcze z początku władzy Hitlera, bo później to oczywiście przybrało nasiliły się tam represje i tam rzeczywiście ludzie ginęli na skutek zastraszania, pobicia, tortur fizycznych. Na początku to był taki obóz, gdzie dużo osób wychodziło nawet z Dachau. To podobnie jak z Berezy Kartuskiej. A Stanisławie, kto był więziony w Berezie Kartuskiej i na jakich zasadach, bo można powiedzieć, że mamy tutaj całą plejadę też ludzi szanowanych, znanych i cenionych właśnie w II Rzeczpospolitej, gdzie oni mieszają się razem z różnymi mętami społecznymi, jakbyś mógł to przybliżyć. No myślę, że to było celowe działanie, ponieważ tam trafiało całe spektrum ludzi i w jednej celi potrafili siedzieć polscy narodowcy właśnie z ukraińskimi terrorystami. Tu był przykład Adama Doboszyńskiego, który zresztą podobno nawet się zaprzyjaźnił tam z kilkoma ołunowcami, że pojawiły się nawet takie sytuacje. Natomiast trafiali tam przede wszystkim komuniści z KPP, Związku Walki Młodych, czyli de facto taka agentura sowiecka, ale też z drugiej strony narodowcy, czyli obóz narodowo-radykalny, ale też endecy, tacy bardziej konserwatywni działacze narodowi. Zdarzali się ludowcy, Stronnictwo Ludowe, działacze Polskiej Partii Socjalistycznej i oczywiście nacjonaliści ukraińscy z OUN. Dalej kolejna grupa to byli, uwaga, przestępcy gospodarczy, czyli spekulanci i malwersanci gospodarczy. Dalej pospolici kryminaliści, czyli recydywa.
No i osoby ogólnie podejrzane o szpiegostwo. Tutaj największą kategorią, taką najszerszą, były osoby podejrzane o szpiegostwo na rzecz III Rzeszy, ale to dotyczy już końcowej fazy istnienia obozu, czyli tych lat 38-39. Przez 5 lat istnienia obozu przewinęło się około 3000 więźniów, z czego prawie połowę, niemalże połowę stanowili komuniści. Reszta no to rozkładała się pomiędzy te inne grupy polityczne. Z takich najsłynniejszych przedstawicieli właśnie, to zacznijmy może od narodowców, to tutaj RNR, czyli taka jeszcze bardziej radykalna odnoga obozu narodowo-radykalnego, Bolesław Piasecki, przywódca ruchu narodowo-radykalnego Falanga. No i on tam przesiedział dość sporo. Dalej wspomniany Adam Doboszyński, to też taki bardzo radykalny polityk, zresztą słynny, bardzo antysemicki, pisarz, publicysta, organizator słynnego Marszu na Myślenicę. Z drugiej strony trafiali też konserwatyści, którzy byli raczej sympatyzowali w jakiś tam sposób obozem piłsudczykowskim, ale gdzieś tam w jakimś momencie się sprzeciwili władzy. Na przykład Stanisław Cat-Mackiewicz. To był wybitny publicysta konserwatywny, redaktor Słowa, no, osadzony wprost za krytykę rządów sanacyjnych. Teraz mamy działaczy już typowo komunistycznych. Roman Zambrowski, późniejszy jeden z czołowych polityków komunistycznych, członek KPP, a później PZPR, Franciszek Jóźwiak, działacz komunistyczny, późniejszy generał i funkcjonariusz aparatu bezpieczeństwa PRL-u później, Jakub Prawin, lewicowiec, członek KPP, i tu mamy jeszcze, można powiedzieć, dwóch słynnych, no przede wszystkim jeden słynny ukraiński nacjonalista, mianowicie Roman Szuchewicz, no współodpowiedzialny później, czy odpowiedzialny za decyzję o eksterminacji ludności polskiej na Wołyniu. No i pomniejszy działacz ukraiński Osyp Kochut, poseł na Sejm w 28 roku, przedstawiciel organizacji ukraińskich. No i tak jak mówię, o osadzeniu w tym obozie to decydowała po prostu decyzja administracyjna. Decyzję podejmował formalnie wojewoda lub jego pełnomocnik. I teraz tak, na początku trafiało się tam na maksymalnie 3 miesiące, czyli rzeczywiście był to przynajmniej teoretycznie obóz resocjalizacji, odosobnienia, po prostu zastraszenia przeciwników politycznych, liczony od daty przywiezienia do obozu, ale zdarzało się też przedłużenie na kolejne 3 miesiące, czyli taki system kwartalny, a nawet w skrajnych przypadkach aż do roku. No i były przypadki, że osoby tam osadzone na wskutek właśnie tych przejść obozowych, no, umierały później. A jakie warunki panowały w obozie? Jakie metody stosowano wobec więźniów i no, jak wyglądała ta sytuacja z przypadkami śmiertelnymi? No to przede wszystkim to było zaprojektowane narzędzie zastraszania, izolacji fizycznego wyczerpania więźniów, ponieważ warunki panujące w obozie oraz metody represji miały na celu podporządkowanie psychiczne osadzonych i złamanie ich odporności. No, przebywali w tak zwanych izbach aresztanckich. To były sale o wymiarach 10 na 12 metrów i tam mieściło się 30 osób, pozbawione jakiegokolwiek wyposażenia. Brak był dostępu do światła naturalnego i wentylacji. Fatalne warunki higieniczne i sanitarne, czyli były natychmiastowe mycie kilkudziesięciosekundowe w umywalniach o 80 miejscach, co skutkowało niedostatecznym dostępem do wody dla wszystkich. To mycie następowało po tym, jak więźniowie musieli czyścić toalety. Te toalety to były po prostu dziury w ziemi, takie gdzie po prostu dostawali kawałek szmatki, musieli czyścić własne ekskrementy, a później mieli kilkadziesiąt sekund na umycie się, a następnie dostawali namiastkę posiłku. Wszystko to w atmosferze bicia, wrzasków, pośpieszania. Łaźnia raz w tygodniu. Bezpośrednio po kąpieli więźniów zmuszano do wycieńczającej gimnastyki. Tylko 3 ubikacje z łącznie 9 miejscami kontrolowane przez policjantów, którzy często wykorzystywali je do tortur słownych i fizycznych. Jeśli chodzi o wyżywienie, no to racja dzienna 400 gramów czarnego chleba, niesłodzona kawa zbożowa lub żur.
Obiad i kolacja to tak zwana zupa, czyli taka nalewka bez tłuszczu, porcja kaszy lub ziemniaków. Czasami zdarzał się jakiś symboliczny kawałek mięsa. Rozkład dnia. Pobudka o 4:00, apel, praca lub gimnastyka od 6:30 do 17:00, cisza nocna o 19:15. Panował całkowity zakaz rozmów, palenia, widzeń i przyjmowania paczek z zewnątrz. Do normy należało bicie pałkami, kary cielesne, poniżanie i nie tylko przez policję czy funkcjonariuszy więziennych, ale też takich funkcjonariuszy uprzywilejowanych kryminalistów. To było chyba tak wzorowane trochę na systemie sowieckim, gdzie w systemie sowieckim też kryminaliści, ta elita taka typowo bandycka właśnie często pełniła takie funkcje nadzorcze nad tymi więźniami politycznymi. Było też tak zwana polewanie wodą, klęczenie na tłuczonych cegłach, przechodzenie kolejno po plecach leżących więźniów, kładzenie się na komendę padnie i deptanie więźniów przez funkcjonariuszy. Oczywiście norma niezapowiedziane, rewizje, inspekcje nocne. Wspomnieliśmy już o przymusowej pracy i gimnastyce. Były różnego rodzaju grupy robocze, gdzie po prostu trzeba było brać udział w jakichś tam pracach produkcyjnych. Niewykwalifikowani więźniowie byli zmuszeni po prostu do cięższej gimnastyki. No i ten ciągły deficyt kalorii spowodowany wycieńczeniem fizycznym i z fatalną dietą, brakiem witamin, doprowadzał do tego, że często były zachorowania. No i teraz w ciągu 5 lat funkcjonowania obozu odnotowano 13 zgonów już bezpośrednio w obozie w wyniku zarówno przemocy fizycznej, jak i wykończenia lub po prostu tych zgonów będących skutkiem chorób wywołanych tym pobytem. Ale te statystyki, uwaga, nie uwzględniają osób, które zmarły krótko po opuszczeniu obozów z powodu skutków niewłaściwego odżywiania i tortur, czyli tych osób to już ciężko policzyć, poznacznie mniej więcej. Jak trafiała osoba w pełni wieku albo już w podeszłym wieku, to oczywiście przyspieszało to zejście z tego świata. Więc jeśli tak oceniając z punktu widzenia współczesnego, oczywiście jak na warunki panujące wówczas w Europie i te państwa totalitarne, to można powiedzieć, że aż tak źle nie było. Myślę, że Dachau był znacznie gorszym obozem, ze względu na to, że tam normą było bicie aż do śmierci często, albo podwieszanie na hakach. Natomiast ten obóz współcześnie to kojarzy się z takimi najgorszymi państwami właśnie totalitarnymi czy autorytarnymi współcześnie. Jakie były konsekwencje pobytu właśnie w obozie w Berezie Kartuskiej dla zwolnionych więźniów? Zwolnieni z Berezy musieli oczywiście potępić całą swoją dotychczasową przeszłość polityczną i nie mogli nikomu opowiadać ani opisywać sytuacji panującej w obozie pod groźbą podobnego uwięzienia. I tak jak powiedziałem już, ten pobyt sam w więzieniu doprowadzał do trwałego uszczerbku na zdrowiu fizycznym i psychicznym. Bardzo często było zapalenie stawów i przewlekłe zapalenia, i też depresja, schizofrenia. Te zapalenia też były spowodowane po prostu samymi warunkami, z tym, że tam było zimno, panowała wilgoć, więc te osoby po prostu w ówczesnych warunkach sanitarnych miały po prostu trwałe uszkodzenia na zdrowiu. A kiedy obóz zakończył działalność, co się stało z rozporządzeniem o jego utworzeniu w Stanisławie? Obóz funkcjonował aż do nocy, uwaga, z 17 na 18 września 1939 roku, czyli dokładnie do wejścia Sowietów do Polski. W tej nocy, kiedy strażnicy więzienni po prostu zbiegli, to fizycznie obóz zakończył swoje funkcjonowanie i to rozporządzenie mościckie o utworzeniu obozu to z 17 czerwca 1934 roku zostało formalnie uchylone przez rząd Rzeczpospolitej Polskiej na uchodźstwie 26 września 1941 roku. Natomiast powojenne władze komunistyczne uchyliły to samo rozporządzenie dekretem z dnia 22 stycznia 1946 roku, nie uznając, jakby dublując to, bo nie uznawały postanowień prawnych władz polskich na uchodźstwie. Można powiedzieć, że mieliśmy do czynienia z takim szybkim zamknięciem sprawy, a mianowicie wybuch kampanii wrześniowej w
w 1939 roku doprowadził do zakończenia działalności tego obozu. Moim zdaniem jest to taka skaza, kolejna skaza na pancerzu Józefa Piłsudskiego i rządów sanacyjnych. Nie wiem, czy się zgodzi ze mną, Stanisław. No tak, niewątpliwie, bo jest to trudna sytuacja, bo kiedy mówi się o polskich obozach koncentracyjnych, to oczywiście jest to skandaliczne oskarżenie, bo mówi się o zupełnie innych obozach. Natomiast no, ten obóz, no, nie powstydziłaby się go teraz żadna autorytarna albo totalitarna władza. No. Owszem, dobra, 3 miesiące, to były tylko 3 miesiące w większości, no ale to były bardzo ciężkie 3 miesiące. Oczywiście to też sam fakt, że część z tych więźniów zasługiwała na to, czym może nie, to już pomijmy rozważenia, czy na tortury, czy nie, bo trafiały tam ukraińscy nacjonaliści, komuniści, no ale z drugiej strony powstaje pytanie, czy to było skuteczne, to znaczy, czy taka forma represji miała jakikolwiek sens, czy nie lepsze byłyby na przykład wyroki śmierci za zdradę, niż torturowanie tych osób, nasilanie ich nienawiści i później te osoby zasilały po prostu najgorszy aparat komunistyczny po wojnie, albo na przykład w przypadku ukraińskich nacjonalistów no już kierował się zupełnie zwierzęcą nienawiścią do Polaków, więc to też pytanie, czy to nie nasiliło tylko te wrogości. No, zostało to trochę zapomniana właśnie historia związana z tym obozem, dlatego przypominam ją Państwu. Jest to też ważny element okresu rządów Józefa Piłsudskiego i sanacji. Z naszej strony to jest wszystko. Serdecznie polecamy wszystkim, aby chcieli nas wesprzeć poprzez Buy Coffee. Pozdrawiamy wszystkich naszych słuchaczy w YouTubie. Jeżeli ktoś z YouTube'a nie wie, jesteśmy też na Spotify'u, także można nas tam słuchać. Jesteśmy tam od początku, także polecamy się Państwu pamięci. Dziękujemy serdecznie za wszystkie komentarze, za oglądanie, za lajkowanie, komentarze dobre i komentarze złe. Dziękujemy. Stanisław Żuławski i Jarosław Kornaś.